23:43. To wszystko się kończy tutaj podczas tej historycznej pierwszej gali w Radomiu. Dominik Durniat, Marian Ziółkowski, mistrz kategorii lekkiej. Raz jeszcze dobry wieczór. Witamy ponownie. Świetna gala, piękna gala, dużo emocji, kapitalna forma Parnasa i zacznę od tego, czy wiesz, w co ty się pakujesz, Marian? Oczywiście, że wiem, co się pakuje i chcę tego, potrzebuję tego. Oglądałem tę walkę, wiadomo w jakich okolicznościach i powiem szczerze, że naprawdę jestem pod wrażeniem Parnasa, jestem pod wielkim wrażeniem i tym bardziej chcę się z nim bić. Chcę się spróbować, chcę sprawdzić jaką będę miał szybkość na jego tle, jak to będzie wszystko wyglądało. Chcę zobaczyć, jaką będzie potrafił ze mną się zmierzyć, z gościem, który jest większy, bo zazwyczaj Saladin bije się z mniejszymi od siebie. Niech zawalczy teraz z większym gościem, będzie ciekawie. Co cię tak nakręciło do tego, żeby za wszelką cenę doprowadzić do tego pojedynku? Bo tak naprawdę jesteś mistrzem, masz tutaj, powiedziałbym, swoje reguły, swoje przywileje. Możesz, powiedziałbym, toczyć jeden trudny pojedynek w roku, może dwa, a dwa pozostałe, jak zamawiał Darek Michalczewski, na podatki, a ty tutaj chcesz kozaka z kategorii piórkowej. No szczerze, to co zobaczyłem, udzieliły mi się te emocje, to wszystko, jestem pod wielkim wrażeniem, naprawdę jestem pod olbrzymim wrażeniem, że pokonał Daniela Rutkowskiego jeszcze w taki sposób. Pamiętacie, mówiłem, że to mogą być kopnięcia i właśnie za sprawą kopnięć pokonał Daniela, więc no, jest bardzo mocny, podziwiam go i chcę z takim gościem się bić i chcę z takim gościem wygrać. Rozmawiałem z Danielem jeszcze poza kamerą, powiedział, wiesz co, od rana czegoś nie czułem. I już podczas rozgrzewki też wydawało mi się, że to nie jest mój dzień. Ta walka nie szła mi po prostu, nie układała się, nie mogłem w nią wejść. Natomiast być może też taka optyka na tę walkę samego Daniela, ona jest konsekwencją po prostu dzisiaj dla mnie fenomenalnej formy Parnasa. Ale to jest coś, co przecież często spotykamy, niestety. To jest taki sport, że jeśli masz gorszy dzień, no to przegrasz walkę. Jak przegrasz walkę, to musisz na kolejną tak dużą walkę czasami czekać latami albo miesiącami. Mi się wydawało, że Daniel Rutkowski nie wyglądał źle, ale też tak jak właśnie słucham innych opinii, to może po prostu udzieliła mi się ta atmosfera i ten wielki doping dla Daniela, a może rzeczywiście on nie pokazał się dzisiaj na miarę swoich możliwości. Dla mnie to było po prostu świetne starcie, ja się tam świetnie zbawiłem i myślę, że Marian też to potwierdzi, że my oglądaliśmy to z taką olbrzymią radością, że możemy przeżywać ten pojedynek, ale rzeczywiście z każdą minutą było widać, że Saladin robi to, co chce, a Rutek musi gonić. No i ta końcówka to potwierdziła. Trzeba powiedzieć, że Daniel w ogóle w ostatnich latach miał gwiezdny czas. On praktycznie wygrywał wszystko, niezależnie od organizacji i praktycznie ze wszystkimi. Natomiast tak zastanówmy się już głośno. Ilu on spotkał na tej drodze zawodników o charakterystyce Parnasa? No bo jednak u nas zawodnicy są troszkę inni, bardziej schematyczni, przewidywalni. Można się zdecydowanie łatwiej pod nich przygotować. No Parnas jest jednak wyjątkiem, jest tą perłą. I też się, Marian, chyba dzisiaj potwierdziło to, co spekulowaliśmy, że po prostu ten Parnas po tej porażce z Torresem, on jest mądry, on jest analityczny, on wie, czego chce, on gra swoją grę od początku do końca. Ale też odżył, bo widzieliśmy te jego myczki. Tak, Saladin jest jedyny w swoim rodzaju. Daniel nie mierzył się rzeczywiście z takim zawodnikiem, który jest praktycznie kompletny. Nie dosyć, że jest szybki, świetny w stójce, bardzo dobry kondycyjnie. To jeszcze bardzo dobrze kopie i świetnie umie zapasy i bardzo dobry fizycznie, bo to też było ważne. Czy będzie potrafił oprzeć się tej sile Daniela Rutkowskiego, a jednak nie tylko się oparł, ale też potrafił sprowadzić Daniela, więc jest zawodnikiem kompletnym. Zobaczcie, bo tak naprawdę niewielu zawodników radzi sobie, powiedziałbym, z tym walcem, z tym czołgiem, z tą presją Daniela Rutkowskiego, który błyskawicznie zamyka, spycha swojego rywala. Tutaj nóżki, timing, czucie, ciosy celne. No to gdzieś cały czas frustrowało Rutkowskiego. I to Marian świetnie podkreślił już przy pierwszej akcji zapaśniczej Rutka, że poszedł Rutek po sprowadzenie i nie dość, że Parnas je wybronił, to jeszcze był w stanie przed tym samym sprowadzeniem, przed dojściem rąk Rutka do bioder, ominąć go, zajść za plecy i to on miał sprowadzenie, więc to był już taki sygnał bardzo mocny. Słuchajcie, dzisiaj tutaj zapaśniczo to będzie 50-50, a może nawet po stronie Francuza. To kopnięcie, powiedziałbym, ono było takie z cyklu Invisible Kick, bo tak naprawdę nawet nie było tego ruchu biodra, tylko zrobił to praktycznie w sposób niewidzialny, z miejsca, instynktownie. Także no, prawdopodobnie 99% zawodników nie widzi tego kopnięcia. Tak, ale warto dodać, że to było bardzo wypracowane kopnięcie. On pracował całą walkę. Na początku kopał na głowę, Daniel świetnie to potrafił blokować, więc zaczął kopać na wątrobę. Kiedy Daniel to
można powiedzieć, przesypiał, bo Daniel już skupiał się na te kopnięcia na głowę. Potem właśnie zaczął dostawać na wątrobę. Gdy Daniel zaczął bronić tą wątrobę, to dostał na głowę. Te kopnięcie to była praca od pierwszej rundy. I do tego jeszcze dochodził ten sposób, jak Daniel skracał dystans i jak atakował, czyli lekkie pochylenie do przodu i prawa ręka, więc to kopnięcie po prostu idealnie pasowało, żeby tam wejść. Słuchaj, pewnie będzie czas, żeby spokojnie przeanalizować Parnasa. Będziecie sobie go rozkładać z trenerami na czynniki pierwsze. Natomiast tak dzisiaj, pokrótce, takie pierwsze wrażenia. Co musisz zrobić w tej walce, żeby sobie z nim poradzić? Co muszę zrobić? Być najlepszą wersją siebie. To nie ulega wątpliwości. Ja uwielbiam stójkę. Chcę z nim wygrać w stójce, choć spodziewam się, że prawdopodobnie, jeśli poczuje też moją stójkę, choć oczywiście nie mówię, że nie będzie sobie radził ze mną w stójce, ale zazwyczaj w moich walkach było tak, że w stójce nie radzili sobie ze mną przeciwnicy i chcieli mnie wywracać. I po tym, co dzisiaj zobaczyłem, że potrafił też oprzeć się w tych zapasach, czuję, że on będzie miał na mnie dwa wyjścia właśnie. Jak stójka nie będzie szła, to będzie chciał mnie obalać. Słuchajcie, pomówmy może chwilę o tych walkach, które poprzedziły starcie Rutkowski-Parnas, bo myślę, że dzisiaj naprawdę tytaniczną pracę, mądrą pracę wykonał Tomek Romanowski, jego narożnik, jego sztab. Potrafił zneutralizować atuty swojego rywala, potrafił gdzieś poprzez styl swojej walki, ale też aktywność, konsekwentną pracę na pełnym dystansie zabrać chociażby przewagę tego zasięgu rywalowi. Też jakby spowodował, że nie było szans większych na sprowadzanie, czego się spodziewaliliśmy przed Możemy walką. mieć trochę satysfakcji, bo mówiliśmy w tym studiu przed galą, że właśnie Tomek Romanowski jest skazany na pożarcie, a raczej nie powinien i mnie uderzyło to, co powiedział Michał Pietrzak. Chciałem go trochę uśpić, a chyba uśpiłem sam siebie. I rzeczywiście, jak sobie przypomnisz, Marian, niektóre walki Michała Pietrzaka, to on miał coś takiego, że potrafił przespać te momenty, potrafił nie wejść na takie obroty, żeby się rozkręcić, żeby zacząć atakować. I tutaj tak było. Ewidentnie druga runda dla Tomiego. Te pozostałe pewnie bardzo bliskie, ale to Romanowski był w natarciu. To on szukał uderzeń, a Michał cały czas gdzieś tak jakby brakowało tego momentu zerwania, jakby brakowało takiej chęci w ogóle zaatakowania. Tak, jak najbardziej się zgadzam. Też w walce chociażby z Kaszubowskim widać było, że troszeczkę Michał ma tendencję do przesypiania walki i tutaj wydaje mi się, że gdyby w trzeciej rundzie mocniej postawił, wiedziałby, że musi postawić wszystko na tą rundę, starał się obalić Tomka, no to myślę, że ta walka mogłaby się inaczej potoczyć, ale tak jak powiedziałeś, w tej drugiej rundzie, ten knockdown na Pietrzaku, myślę, że to było takie najbardziej wyraźne. Jakubiec Janikowski, może to nie trwało za długo, bo niespełna 4 minuty, ale dostaliśmy dużo. Był praktycznie tutaj lekko zamroczony Damian Janikowski, wszedł później w wymianę, ostatecznie wygrał po naprawdę efektownym, spektakularnym nokaucie. To się dobrze oglądało. No, opowiem krótką anegdotkę. W momencie, kiedy skończyła się ta walka, odwracam się lekko w swoją lewą stronę, tam siedzi Marian Żukowski z taką miną i mówi, jak to się ogląda? I to jest chyba najlepszy komentarz do tej walki, bo Krzysiek Gutowski fajnie to podsumował. Jakubiec nie miał się lać, Janikowski się nie miał lać, a obaj wyszli i zaczęli się lać. No tak jest. Taktyki były zupełnie inne. Ciekawi mnie, że Tomek Jakubiec, któremu dobrze szła walka w stójce, bardzo dobrze technicznie boksował, że poszedł na tą bitkę, na tą wymianę. To była woda na młyn dla Damiana Janikowskiego, więc bardzo ciekawie to się potoczyło i no, myślę, że to był chyba knockout wieczoru. Michał Kita, na pewno największe rozczarowanie dzisiaj gali. Myślę, że Michał to w ogóle sam siedzi w tej chwili i zastanawia się, jak do tego doszło i mówi nie wiem, bo praktycznie bił swojego rywala całą pierwszą rundę. On przyjął tych ciosów dziesiątki na głowę, na tułów i tak wyglądało, jakby Michał się w ogóle zmęczył częstotliwością, liczbą tych swoich ciosów. Gdzieś tam organizm zaczął po prostu tutaj nie współpracować z Michałem i to była kwestia czasu, kiedy tę walkę przegra. Tak, będąc pod klatką tutaj z Maćkiem i z Dominikiem, byliśmy naprawdę bardzo zdziwieni, że Michał tak jest zmęczony, ale z drugiej strony właśnie Dominik, ty mówiłeś, że on te ciosy wkłada zbyt dużo energii i rzeczywiście dobrze to dojrzałeś, bo do drugiej rundy wyszedł no, praktycznie wypompowany i już
Brazylijczyk mógł robić swoją grę. Dawno nie było mi tak Tutaj miło, ale też... komentator heavyweight wie, co mówi. No dokładnie. Light heavyweight, wypraszam sobie. Chociaż, ale na pograniczu. W każdym razie, wracając do tematu, no właśnie, to było też niesamowite, że myślę, że znaleźliby się sędziowie, którzy by przerwali tę walkę, ale z drugiej strony nie było takiego momentu, w którym Prasel byłby zupełnie wyłączony. Tych ciosów było mnóstwo. Nie przypominam sobie wagi ciężkiej starcia na naszym podwórku, w którym by ktoś zainkasował tak wiele ciosów w pierwszej rundzie, będąc w półgardzie, będąc w gardzie, gdzie w pewnym momencie Michał Kita stał nad Praselem i po prostu ładował z góry jeden, drugi, trzeci cios, a on przetrwał, wrócił, a no widać było po prostu w tej drugiej rundzie, że to już jest Michał Kita bez tlenu, a takiego zawodnika no nie jest trudno wykończyć. Michał najpierw leżał, a potem siedział i nie wynikało to, jakby nie było to konsekwencją ciosów przyjętych, tylko po prostu braku sił. To na koniec jeszcze dwie kwestie. Koncert Patryka Kaczmarczyka dzisiaj, wydaje mi się, że występ bliski perfekcji na tle rywala, no i jednak dosyć kontrowersyjna decyzja sędziowska w walce Alberta Odzimkowskiego z Queenem. To może najpierw o tych dobrych stronach. Tak, no jeśli o Patryku, ja mogę powiedzieć osobiście, że nie spodziewałem się, że aż tak zdominuje Michała. To był naprawdę fenomenalny występ Patryka Kaczmarczyka. Pokazał, że jest naprawdę wielkim talentem, że to nie jest tylko ten hype za nim, że to jest napompowany, to jest naprawdę gość, który w przyszłości może spokojnie być mistrzem KSW. A zgadzam się w 100%, też bardzo mi się podobało to, że to był taki efekt kuli śnieżnej. Patryk Kaczmarczyk doskonale wiedział po kolei, co robić. Najpierw wyłączył łydkę swojemu rywalowi. Na backstage'u jeszcze mi podpowiedział, że ja wiedziałem, że jak zacznę kopać łydkę, to on tego nie wytrzyma, bo u mnie na sali wszyscy wiedzą, że te łydki to są takie kopane jak Daniel Omielańczuk. Czyli nie takie duże, mocne kopnięcie, tylko szybkie, z wyprostowanej nogi, a to najbardziej boli. I potem wyłączył nogę. Najpierw następnie zranił, potem te ciosy w parterze i to wszystko prowadziło do końca. A jeśli chodzi o Alberta, to chciałbym też wyjaśnić, bo gdzieś tam na antenie powiedziałem, że wydaje mi się, że sędzia poszedł, obejrzał powtórkę i zadecydował, że tam nie było faulu. Ja źle zinterpretowałem słowa sędziów. Chodziło o to, że on zakończył tę walkę, nie przerwał jej i pokazał, że jest koniec przez TKO i dlatego nie mógł cofnąć swojej decyzji, więc myślę, że po obejrzeniu powtórek KSW i grono sędziowskie na pewno będzie tutaj musiało porozmawiać o tym, co tam się zdarzyło, bo no z tego, co wy chociażby mówiliście, to jest to kontrowersyjny moment na pewno. No, zobaczymy, jakie będą decyzje, natomiast nie możemy wykluczyć, że jednak wynik tej walki będzie za kilka dni zweryfikowany jako no contest, bo jednak ten faul zapoczątkował tę akcję, która w konsekwencji doprowadziła do porażki Irlandczyka. No tak, to musi po prostu zebrane grono sędziów plus pewnie oficjele KSW zadecydować, czy rzeczywiście tam był faul. Jeśli tak, to będą podjęte jakieś konsekwencje zgodnie z regulaminem. Myślę, że Albert jest takim człowiekiem, że jak sobie to spokojnie obejrzy, to nawet jeśli mu będzie przez moment przykro, to sądzę, że federacja może zarządzić rewanż i Albert absolutnie taką sytuację, jeśli komisja to zmieni, to zaakceptuje, no bo też jest człowiekiem przede wszystkim, który żyje zawsze z zasadami, walczy z zasadami, szanując za każdym razem swojego przeciwnika. Tak jest. Myślę, że Albert podejdzie uczciwie do tej sytuacji. Jeśli okaże się, że to było, to był faul, no to po prostu myślę, że tu trzeba zrobić rewanż. Szkoda trochę Alberta, no bo wygrał ten pojedynek, no ale jednak nie w takich okolicznościach, jakby chciał. Ale może nas nie słucha, niech się dzisiaj cieszy, bo to ewentualnie zmienimy dopiero za kilkadziesiąt godzin. Bardzo wam dziękuję. Przypomnę państwu, że 23 kwietnia zobaczymy Sebastiana Przybysza, zobaczymy też walkę Kęsika z Pawlakiem. Pewnie będziemy odkrywać karty w następnych dniach. 23 kwietnia Warszawa, studio ATM, a potem Mariusz Niezniszczalny Pudzianowski. 28 nam wejdzie maja do klatki w Łodzi w Atlas Arenie. Tam też debiut Federacji KSW Radka Paczuskiego. A dzisiaj dziękujemy, żegnamy się z Radomia. Szkoda, że tak krótko, szkoda, że tak szybko, ale to była naprawdę gala, którą się przyjemnie oglądało, a ten wieczór spędzali z państwem przed mikrofonami Marian Ziółkowski, mistrz kategorii lekkiej. Dziękuję bardzo, dziękuję za te Dominik emocje. Durniat, Maciej Hienaturski. Dziękuję bardzo w moim imieniu i kolegi Macieja. Mateusz Borek, kłaniamy się nisko, życzymy państwu dobrej nocy, a ci, którzy gdzieś tam chcą poświętować, no to też życzymy, żeby świętowali i wrócili bezpiecznie do domu. Kłaniamy się.
KSW69, live only on Viaplay. KSW70, live only on Viaplay.